Serdecznie witam w odcinku 22 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część 10. W poprzednim odcinku 21 opowiedziałem o potężnej inwestycji Chabad-Lubawicz u wschodnich sąsiadów. W tym odcinku opowiem o głównych źródłach sponsorowania Chabad-Lubawicz na Ukrainie. Głównymi sponsorami Chabad-Lubawicz na Ukrainie są dwaj oligarchowie ukraińscy, Ichor Kołomojski i Henadij Boholubow. Ichor Kołomojski urodził się w 1963 roku w Dniepropietrowsku. W 1985 roku ukończył studia w Dniepropietrowskim Instytucie Metalurgicznym ze stopniem inżyniera. Po 1991 roku zaangażował się w działalność biznesową, zakładając wraz z Henadijem Boholubowem spółkę Sentoza, a później Privatbank. Kołomojski jest powszechnie znanym ukraińskim przedsiębiorcą, magnatem mediowym, właścicielem klubu piłkarskiego FK Dnipro, działaczem społeczności żydowskiej na Ukrainie, a od 2008 roku prezesem Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej w kraju. Obecnie swoją działalność biznesową koncentruje na mediach oraz przemyśle naftowo-chemicznym. Zasiada w radach nadzorczych spółek Naftochimik, Prikarpatia i Ukrnafta. Stoi również na czele holdingu mediowego Chławret, który wydaje pisma Profil, Nowaja Gazeta i Hazeta Pakijewski oraz kontroluje agencję informacyjną Unian i telewizję 1+1. Jest on również właścicielem linii lotniczych Juja. Kołomojski nazywany jest największym rentierem Ukrainy. W 2021 roku otrzymał około $14 milionów z samego tylko wynajmu nieruchomości. Mowa tu o hotelu Radisson Blu Resort Bukowelu, kompleksie narciarskim Bukowel, stadionie Dnipro Arena i centrum handlowym Priozenery w Dnieprze. Inne cenne aktywa Kołomojskiego, jego partnerów i członków rodziny to hotel Zoftnewi w Dnieprze, centrum biurowe Millennium w Kijowie, wille w Izraelu, Szwajcarii i Francji. Dziennikarze z amerykańskiego Pittsburgh Post Gazette nazwali Kołomojskiego największym właścicielem nieruchomości w Cleveland w stanie Ohio. Kołomojski i partnerzy zainwestowali miliony w kultowe drapacze chmur w Cleveland i stali się największymi komercyjnymi właścicielami w mieście, wykorzystując pieniądze skradzione z największego ukraińskiego banku. Czytamy w Pittsburgh Post Gazette, która powołuje się na ustalenia tamtejszej prokuratury. Magazyn biznesowy Forbes szacuje nieruchomości Kołomojskiego na $100 milionów. Z dokumentów Pandora Papers wynika natomiast, że partner biznesowy Kołomojskiego, Henadij Boholubow, jest właścicielem co najmniej 9 nieruchomości w Londynie. W 2006 roku Kołomojski znalazł się na 3. miejscu w rankingu najbogatszych ludzi na Ukrainie z majątkiem $2,8 miliarda, a w 2008 jego majątek wzrósł do $6,5 miliarda. Kołomojski jest żonaty i ma 2 dzieci. Posiada potrójne obywatelstwo – ukraińskie, izraelskie i cypryjskie. Najczęściej przebywa w Szwajcarii. Partner i wspólnik Kołomojskiego, Henadij Boholubow, urodził się w 1962 roku w Dniepro-Dzierżyńsku. W 1985 roku ukończył studia w Dniepropietrowskim Instytucie Inżynierii Budownictwa. W 1990 razem z Ichorem Kołomojskim zaczął handlować komputerami. Jako współwłaściciel Boholubow zajmuje się strategią grupy Privatbank Group. Grupa aktywów tego banku obejmuje zakłady metalurgiczne oraz kombinaty górniczo-przetwórcze na Ukrainie, w Rosji, Rumunii, Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Zajmuje się handlem olejami i paliwem poprzez rozbudowaną sieć stacji benzynowych oraz ma udziały w przemyśle spożywczym. Aktualnie Boholubow jest prezesem PrivatBank oraz członkiem zarządu w Moscow Privat Bank i Moskiewskim Komercyjnym Banku. Boholubow jest również działaczem społeczności żydowskiej na Ukrainie oraz prezesem wspólnoty żydowskiej w obwodzie dniepropietrowskim. W 2006 roku znalazł się na 4. miejscu w rankingu najbogatszych ludzi na Ukrainie. Jego majątek w 2008 roku wyniósł 6,2 miliarda dolarów. Jest żonaty i ma córkę. Czy tacy bogacze jak Kołomojski i Boholubow są bezkarni wobec prawa? W 2020 roku Departament Stanu USA nałożył na Kołomojskiego sankcje za korupcję, jednak nieoficjalnie, jak podaje m.in. portal Radio Swoboda, poszło o należący do niego PrivatBank, który został znacjonalizowany. Kołomojski i jego partner zostali oskarżeni przez Amerykanów o defraudację miliardów dolarów z banku, którego byli właścicielami, oraz wydawanie tych pieniędzy między innymi na zakup nieruchomości w USA i Wielkiej Brytanii. Stąd też również Sąd Najwyższy w Londynie zamroził ukraińskiemu oligarsze majątek i zezwolił jedynie na niewielkie wypłaty z konta bankowego. Jak donosi Forbes, ukraiński paszport Kołomojskiego został pod koniec lipca 2023 roku unieważniony. Kołomojski prawdopodobnie stracił obywatelstwo ukraińskie. Jego paszport został oznaczony jako nieważny w bazie danych służby migracyjnej, czytamy w magazynie. Jednak Kołomojski za bardzo się tym nie przejmuje, gdyż poza ukraińskim ma jeszcze 2 inne paszporty, izraelski i cypryjski. Na tym zakończę odcinek 22, w którym opowiedziałem o 2 sponsorach Chabad Lubawicz na Ukrainie. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 23 pod tytułem Temida część 11.